Dzień dobry. Niedziela, 7:20. Moment dość unikatowy w skali tygodnia. Wyszliśmy na spacer i w zasadzie tylko psiarze, biegacze, rybacy. Nikogo innego nie widać na horyzoncie. Bezchmurne niebo, ale się będzie upało. 34 stopnie ma być w cieniu według prognozy. Zobaczymy, jak się dzień rozwinie. No, fajnie tak się przeć poranku, o poranku. Jeszcze trochę komarów jest. Jeszcze czuć rosę wszędzie, na każdym kroku. No, później też będzie piekarnik. Idziemy standardowo w stronę elektrowni, a później się zobaczy. Eska mnie hamuje co chwilę. Także statyczne, dynamiczne to ujęcie. Esia, czemu mnie hamujesz co chwilę? Teraz parę centymetrów do przodu się wysforowało. Eska już ubłocona od połowy. Chociaż błota żadnego nie było po drodze. Nawet jej znalazła. No, mam przemyślenie jedno dla siebie i dla całego świata. Dzisiaj będę miał chwilę czasu wolnego. Takiego wolnego całkiem dla mnie. I wpadam znowu w pułapkę. Co można zrobić w tym czasie wolnym? Kiedyś rzucałem taki komiks takiego człowieka, który odkrył, że ma właśnie chwilę czasu wolnego i zastanawia się, co może zrobić. Czy obejrzeć swój ulubiony serial, czy obejrzeć jakiś nowy serial, czy przeczytać książkę, czy zagrać w grę komputerową, czy się zdrzemnąć, czy pójść na spacer, czy spotkać się ze znajomymi, czy się czegoś nowego nauczyć, czy napisać rozdział książki. Generalnie dylemat wyborów. No i właśnie, to jest taka sytuacja, podejrzewam, że nie tylko u mnie, u osób, które nagle mają porcję czasu wolnego, niezaplanowanego wcześniej. Bo jak jest zaplanowany czas, no to wiadomo, jak ktoś na przykład walczy o to, żeby ograć jakąś gierkę na premierze i sobie bierze urlop, no to raczej to zrobi. Ale taki dodatkowy, nieplanowany dzień. No tutaj taka sytuacja, czy robić coś, nie wiem, 8 czynności po godzinie, już miejmy 8 godzin, bo tam plus jakieś dodatkowe sprawunki, jakieś tam rzeczy związane z higieną, to tam będzie to zbierać godzinę, załóżmy 8 godzin, ale się jąkam. No, czy lepiej zrobić 8 rzeczy po godzinie, czy jedną rzecz po 8 godzin. No i jak ktoś nie ma tego dylematu i jedną rzecz ma, którą jest w stanie dłubać 8 godzin bez wyrzutów sumienia, bez rozpraszaczy, no to gratuluję i zazdroszczę. Ja chyba wpadłem w pułapkę 8 rzeczy po godzinie. I zróbmy taki eksperyment. Zrobię taki eksperyment. Wymienię 8 rzeczy po godzinie. Czyli tak, pierwsza rzecz, czytanie książki o Godocie. No to jest jedynka. Godot, programowanie gier, taki silnik. Mam książkę nieprzeczytaną, fajną, więc spoko. 2. Czytanie książki beletrystycznej, takie jakieś przygodowej, fantasy, horror, cokolwiek. To audiobook też może wchodzić, jest 2. 3. Oglądanie jakiegoś serialu. Video on demand, jest dużo serwisów. Jest trochę seriali, które w sumie nie chcę ze mną oglądać, więc mogę sobie spokojnie oglądać samemu. 4. Oglądanie YouTube'a, materiałów o lepszym montażu wideo w KDN Live i ogólnie o lepszym nagrywaniu daily vlogów. Dobra, 5. Zebranie wszystkich otwartych pętli i inbox zero, czyli metodologia Getting Things Done.
przepatrzenie wszystkich tematów możliwych, które wchodzą mi w głowę, spisanie ich i cofanie wszystkich maili. To połączyłem w jedno, bo tak samo nudne. 6. Złapanie jakiejś osoby, z którą długo nie gadałem na komunikatorze, na telefonie i dedykowanie na rozmowę godziny czasu. Oczywiście się może nie udać z powodu drugiej strony, ale mogę powiedzmy przez godzinę szukać kogoś, z kim będę gadał, choćby przez chwilę. Odwróciłem się i widzę taką mini mgłę, taką rosę, wilgotność poranną, podświetloną przez światło. Okej, możliwe, że straciłem rachubę, ale obstawiam, że to jest 7. Czyli 7. Usiąść z jakimś albumem muzycznym jakiegoś dawnego wykonawcy, bądź jakiegoś nowego wykonawcy i przesłuchanie go od początku do końca. No albumy mają klasycznie tam do 74 minuty długości, więc pojawiają się albumy 40, 60, 70, 74 minuty, więc godzinka akurat w sam raz będzie na znalezienie i przesłuchanie. No tam też widać taką wilgoć. A my idziemy dalej przed siebie. Okej, teraz będzie punkt 8, ale rachuby nie pomieszałem i trochę mi się wszystko plącze, bo nie zapisuję tego, więc muszę jednocześnie wymyślać i podtrzymywać w pamięci to, co mówiłem. Ale strzelam punkt 8. Przeanalizować jakąś grę, która wydaje się być potencjalną inspiracją dla mojej jakiejś przyszłej gry. W sensie pograć w nią i wyłapać jakieś punkty, które zostały zachwalane przez recenzentów, zobaczyć jak to jest zrealizowane, spróbować jakoś wydobyć, opisać te punkty, zrobić taki po prostu research danego tematu w danej grze, też tak z godzinkę. A i od razu przyszły mi też 2 kolejne tematy bonusowe, 9 i 10. 9. Wydłużyć spacer o godzinę. No tak na ogół spaceruję godzinkę dziennie, więc skoro dzień wolny, można wykorzystać ekstra godzinę i iść gdzieś dalej. Albo wolniej, albo gdzieś zatrzymać się i popatrzeć sobie w świat. No i temat 10. Zafundować sobie porządną, nieskrępowaną dżemkę. Taką dżemkę, że po prostu się kładę, przykrywam kocem albo prześcieradłem, czymkolwiek. Jakoś tak mam, że muszę się czymś przykryć, nawet jak jest 30 stopni i poświęcić godzinkę na to. No, podejrzewam, że każdy ma tutaj taką subiektywną listę tematów, które można... A właśnie, i każdy z tych tematów można spokojnie skalować. No dobra, dżemki no, nie wyskalujemy do 8 godzin, ale pozostałe tematy można spokojnie skalować właśnie od godziny do 8, czyli tak jak mówiłem, 8 rzeczy po godzinie albo jedną rzecz 8 godzin. I tu właśnie się pojawia dylemat. Co byśmy chcieli zrobić, co by nam dało najwięcej satysfakcji, czyli jak to się mówi po angielsku bang for the buck, czyli inwestujemy pieniądze, czyli ten buck i chcemy, żeby największy był hook, ten bang, czyli jak największy zwrot, taki przelicznik. I to można sobie spokojnie przeliczać na przykład na dyski twarde w komputerze, na nie wiem, moc samochodu, na jasność latarki, no wszystko co ma jakieś takie wartości numeryczne, to sobie właśnie można wyliczyć bug for the bank i to jest spoko, bo wrzucasz w tabelkę dane i ci wychodzi. A z czasem wolnym, to jest prawdziwa zagadka. Najgorzej jest jak się ją poświęci cały dzień, na przykład na ogranie jakiejś gry, bo była premiera, a gra okazuje się być poniżej oczekiwań. I tak się siedzi i później się myśli, kurczę, 6 godzin przepalone, a gra wcale nawet nie urywa głowy. Na co to było? Albo serial. No, są takie momenty. W sumie to nie dziwię się, że niektórzy nie umieją korzystać z urlopów, albo nie chcą nawet korzystać z urlopów, no bo jak mają jakąś w miarę satysfakcjonującą pracę, satysfakcjonujący rytm dnia, jakieś takie pojedyncze małe strzały dopaminy, to łatwiej jest im faktycznie utrzymać stałą satysfakcję z życia, robiąc to, co robią na co dzień, a momenty urlopowe właśnie wprowadzałem ich dokładnie w ten dylemat. Co mogę zrobić,
czy nie przepalę tego urlopu, czy go nie zmarnuję, czy mi nie przepadnie, nie zrobię czegoś bzdurnego, co mnie tylko zmęczy, nie da satysfakcji. I to jest takie wejście czasem w nieznane, bo tak jak mówiłem, jak ktoś na coś czeka, jak ktoś, nie wiem, kupił sobie nową wędkę i tylko czeka na otwarcie sezonu wędkarskiego i już porezerwował sobie łowiska i w ogóle, no to jest akurat easy, łatwy temat. Zwrot już się zaczyna w zasadzie nawet przed rozpoczęciem wyjazdu, już jest antycypacja, już jest dopamina, także to jest łatwy temat, ale właśnie co jak się nie ma takiego planu. U mnie dzisiaj zdecydowanie na liście jest dłuższy spacer. Idę z Eską i mnie co chwilę hamuje, spowalnia, zatrzymuje. Więc w sumie mamy czas, to niech się cieszy zapachami i zaglądaniem w krzaki wszystkie. No a w międzyczasie dotarliśmy nad jezioro. Spokojna woda, zielona. Eska, chodź, idziemy w drugą stronę, tam nic nie ma, tam jest płot. Chodź. Chodź, prowadź w drugą stronę. Tu. Do przodu, do przodu. Tam. Mamy całą ścieżkę przed sobą. Nie no, do najbliższego zejścia. Czyli przy ogródkach działkowych. Niestety udało się jeszcze skuteczniej ubrudzić. W błocie tym razem znalazła kałużę. Nawet zdążyła w niej zanurkować, a jak się zapadła, to wyskoczyła i uciekła. No, także tak chyba wygląda nasz poranek. Znaczy nie chyba, no w praktyce tak wygląda nasz poranek. A jak wrócę, to chyba nie będzie mi się chciało już nic nagrywać. Także zaraz pewnie zakończymy dzisiejszy daily vlog. Trochę przemyśleń, trochę spaceru. Sam raz. Dobra, to na dzisiaj będzie już koniec. Zajmę się moimi 8 tematami po godzinie albo jednym tematem przez 8 godzin i wykorzystam sobie chwilę swobodnego odpoczynku. No, także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie coś 8 godzin, jeden rzecz, to gratulacje. A jak nie, no to co najmniej ja mam taki dylemat czasem, że mam właśnie 8 rzeczy do zrobienia. 8 rzeczy relaksujących rzekomo w ciągu dnia wolnego. W każdym razie do zobaczenia.